Cześć! Tym razem w Muzycznym Subiektywie opowieść optymistyczna, podobnie jak muzyka kapeli, o której opowiem. Tworzyło ją 2 Brytyjczyków i 3 Amerykanów. Jak przystało na początkujący zespół, zaczynali w garażu, a ścieżki na pierwszy album nagrywali w kuchni. W samych Stanach sprzedali dobre 4 miliony płyt, chociaż nigdy nie zagrali koncertu. Są nazywani największą supergrupą rockową wszechczasów, chociaż bardziej pasuje do nich określenie antysupergrupa, bo nigdy się o nic nie kłócili, nie byli źródłem żadnych skandali, a ponad sukces przekładali przyjaźń. Przed Wami George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison, Bob Dylan i Tom Petty, czyli The Traveling Wilburys. Zapraszam! Zaczęło się całkiem niewinnie, aczkolwiek, jak w przypadku każdego zamieszania, winny oczywiście był. I to nie byle kto, bo ex-Beatles George Harrison. Tak się złożyło, że w styczniu 1987 roku George, po 5 latach muzycznej ciszy, zaczął pracę nad swoim nowym solowym albumem, zatytułowanym Cloud9, który okazał się wielkim sukcesem komercyjnym. Do pracy nad nią zaprosił jako współproducenta Jeffa Lynne'a, znanego z Electric Light Orchestra, który ostatecznie zagrał też na basie, gitarze i klawiszach oraz został współautorem kilku kompozycji. To z tej płyty pochodzi m.in. wielki przebój Got My Mind Set On You, notabene cover, a nie autorski numer Harrisona. Podczas pracy nad Cloud9 George zwierzył się Jeffowi ze swojego marzenia, jakim było zmontowanie zespołu złożonego ze znajomych, sławnych muzyków. Lynne z ciekawości zapytał, kogo by widział w takim składzie, a Harrison bez wahania wymienił Boba Dylana. Jeff z kolei zasugerował Raya Orbisona, swojego muzycznego idola, znanego szerzej m.in. z hitów Oh Pretty Woman czy Only the Lonely. Oczywiście były do tego pobożne życzenia i bujanie w chmurach, ale jak potem mówił Lynne, to był George, z nim nigdy nic nie wiadomo. I faktycznie, okazuje się, że nawet pobożne życzenia potrafią się spełnić. W tym przypadku do narodzin takiego Dream Teamu nie doprowadziła żadna przemyślna intryga, tylko pełen spontan. Otóż w kwietniu 1988 roku Harrison akurat przybywał w Los Angeles, gdy wytwórnia Warner Brothers poprosiła go o piosenkę na stronę B trzeciego singla This Is Love ze święcącego triumfy albumu Cloud9. W tym samym czasie Jeff Lynne również był w mieście, pracując z Royem Orbisonem nad jego płytą Mystery Girl, pierwszą po długim okresie milczenia artysty. Harrison spotkał się z Lynnem i Orbisonem w restauracji i podczas obiadu zwierzył się, że następnego dnia planuje nagrać piosenkę, o którą poprosił Warner. Korzystając z okazji zapytał Jeffa, czy ten zechciałby pomóc, a gdy ten wyraził zgodę, naturalnym było zaproszenie do udziału w sesji również siedzącego przy stole Orbisona. Potrzebne było jeszcze studio, a tak od ręki trudno było znaleźć coś wolnego. Jeff Lynne przypomniał sobie jednak, że mieszkający niedaleko LA Bob Dylan ma przydomowe studio w garażu. Ex-Beatles wykonał telefon i o dziwo Dylan podniósł słuchawkę, co stanowiło najlepszy dowód, że ktoś tam w górze sprzyja ich planom. A gdy następnego dnia muzycy wybrali się do posiadłości Boba w Malibu, po drodze Harrison zaglądał jeszcze do Toma Petty'ego po swoją gitarę, którą u niego zostawił. A że Tom był akurat wolny, obrotny George zaprosił i jego. Petty wraz ze swoim zespołem The Heartbreakers dopiero co wspierali Boba Dylana na trasie koncertowej Temples in Flames. Muzyk przyjaźnił się też z Lynnem i Harrisonem, więc generalnie wszystko zostawało w gronie znajomych i przypominało towarzyskie spotkanie na browarkach. Jak potem wspominał George, gdyby ktoś to zaplanował albo powiedział, stwórzmy taki zespół i ściągnijmy do niego tych ludzi, nigdy by się to nie udało. To niemożliwe. To wszystko wydarzyło się dzięki magii, dzięki zbiegowi okoliczności. Gdy cała piątka spotkała się u Dylana, Harrison miał już zalążek piosenki, nad którą zaczął pracować tego ranka. Lynne pomógł w jej aranżacji, natomiast na ostateczny tekst duży wpływ mieli Dylan i Petty. Pierwotnie Bob miał tylko pełnić rolę gospodarza i przygotować barbecue dla gości, ale aby uporać się z tekstem, George wezwał go do pomocy, mówiąc, dorzuć jakieś słowa, słynny tekściarzu. Dylan zapytał o tytuł piosenki i wtedy Harrison rozejrzał się po garażu, zobaczył etykietkę na jednym z pudeł i bez namysłu rzucił handle with care, co można przetłumaczyć obchodzić się ostrożnie. Bob, a także Tom ponoć błyskawicznie dorzucili swoje pomysły do tekstu i piosenkę można było nagrywać. Jak wspomina Petty, pamiętam, że najśmieszniej było przy pierwszym nagraniu w garażu Dylana.
Nie mieliśmy technika, więc wyobraź sobie nas, jak wszyscy grzebiemy w stosach pudełek, szukając kabla i sznura. Tam gdzieś leżał kiedyś kabel. Cholera, potrzebne mi są nowe baterie. To było takie świeże. Efektem spontanicznej sesji był kawałek, który ludzie z Warner Brothers uznali za zbyt dobry na stronę B singla, czyli, nie czarujmy się, zwykłą zapchaj dziurę. Kto z Was ją zna, z pewnością się z tym zgodzi. Wytwórnia nalegała, żeby zrobić z nią coś więcej. Wtedy Harrison i Lynn wrócili do tego luźnego pomysłu supergrupy złożonej z dobrych kumpli. Ponoć wpierw odezwali się do Pettiego, który zareagował entuzjastycznie. Potem do Dylana, który również zgodził się dołączyć. Tego samego wieczoru Lynn, Harrison i Petty pojechali na koncert Orbisona i zwerbowali go do składu tuż przed występem. Jak Petty wspomina, Roy dał niesamowity koncert, a myśmy cieszyli się jak dzieci, dając sobie kuksańce i mówiąc, on też jest w naszej kapeli. Na przyjacielskie stosunki w zespole wpływ miały też wspólne zainteresowania. Nie tylko miłość do muzyki, zwłaszcza do rock'n'rolla z lat 50., ale i do grupy komików Monty Python, z którymi Harrison współpracował przy okazji różnych filmów produkowanych przez jego firmę Handmade Films, a których skecze Roy Orbison znał na pamięć i potrafił świetnie odgrywać. To wszystko powodowało, że artyści łatwo znajdowali wspólny język, mimo że między najstarszym Orbisonem a najmłodszym Pettym było prawie 15 lat różnicy. Z poczucia humoru i miłości do żartów wzięła się również nazwa zespołu The Traveling Wilburys. Słowo Wilbury jest neologizmem i powstało w trakcie prac nad albumem Cloud9. Otóż, odnosząc się do drobnych błędów, które pojawiły się na nagranych ścieżkach z powodu wadliwego sprzętu, George Harrison zażartował, mówiąc do Jeffa Lynna: "We'll bury them in the mix", czyli zagrzebiemy albo ukryjemy je w miksie. Od tego momentu zaczęli posługiwać się tym terminem za każdym razem, gdy trafiała się jakaś mała wtopa, tworząc ze słów "will bury" jedno słówko Wilbury. Gdy szukali potem nazwy do nowego projektu, neologizm nasunął się niemal automatycznie. Przy czym początkowo Harrison myślał nad The Trembling Wilburys, czyli drżący, trzęsący się. Dopiero Lynn podsunął słowo traveling, czyli podróżujący. Przy czym warto zaznaczyć, że jest to pisownia amerykańska. W pisowni brytyjskiej stosuje się podwójne L w słowach takich jak traveling czy traveler. Panowie postanowili iść za ciosem i nagrać cały album. Przyjęli oficjalnie nazwę The Traveling Wilburys i tak samo nazwali debiutancki krążek z dopiskiem Volume 1, czyli tom pierwszy, rozbudzając w słuchaczach zawczasu nadzieję na kolejne. Co więcej, słowo Wilbury zostało przez nich żartobliwie przyjęte za ich wspólne nazwisko, a cała piątka ogłosiła światu, że są braćmi, zaś ich ojciec nazywał się Charles Truscott Wilbury Sr. Na okładce albumu również występowali pod przybranym nazwiskiem, nazywając się odpowiednio Nelson Wilbury to Harrison, Otis Wilbury to Lynn, Lucky Wilbury to Dylan, Lefty Wilbury to Orbison i Charlie T. Jr. Wilbury to Tom Petty. Zresztą na układce żart pociągnięty był jeszcze dalej. Można było znaleźć na niej naukowe rozważania o pochodzeniu Wilburych, napisane przez gwiazdę Monty Pythona Michaela Palina, również ukrytego pod pseudonimem. Sesje nagraniowe w gwiazdorskiej obsadzie odbyły się w ciągu zaledwie 10 dni w Los Angeles w domu Dave'a Stewarta z Eurythmics. Trochę gonił ich czas, bo Dylan i Orbison wkrótce mieli udać się w trasy koncertowe. Plan był zatem prosty, ale intensywny. Stworzyć i nagrać mniej więcej jedną piosenkę dziennie. Jak wspomina Jeff Lynne, właśnie dlatego piosenki te są takie dobre i świeże. Nikt nad nimi nie deliberował, nie rozkładał ich na czynniki pierwsze, nie zastępował innymi. Kiedy ma się dużo czasu, człowieka ogarnia pokusa, aby ciągle dodawać coś nowego. Gdy piosenka i tekst były napisane, zespół od razu przechodził do jej nagrania. Wpierw, siedząc w kółku, w kuchni, 5 muzyków rejestrowało ścieżki akustycznych gitar do rytmu wybijanego przez automat perkusyjny. A potem, zwykle po kolacji, rejestrowali w osobnym pomieszczeniu wokale. W większości przypadków dany numer miał swojego głównego autora, ale na płycie wszyscy zostali zrównani i uznani za współkompozytorów całego repertuaru. Oddawało to zresztą ducha przyjaźni, jaki unosił się w powietrzu. Już na samym wstępie George, aby oczyścić atmosferę, powiedział do Dylana: "Wiemy, że jesteś Bob Dylan i w ogóle, ale będziemy zwracać się do ciebie i traktować cię tak samo jak kogokolwiek innego". W odpowiedzi Dylan rzucił: "Świetnie, wierzcie lub nie, ale ja też jestem pod waszym wrażeniem i też będę was tak traktował". Oczywiście kierować ktoś musiał i tutaj wszyscy byli zgodni. Liderem jest Harrison, to był jego pomysł, jego inicjatywa. Poza tym to Harrison i Lynn zajęli się produkcją i nadali utworom ostateczny kształt.
Oni też decydowali, kto powinien śpiewać główną partię wokalu w danym numerze, niejednokrotnie przesłuchując w tej roli po kolei wszystkich członków zespołu. Co, jak wspomina Petty, było trochę onieśmielające. No wiesz, przed tobą śpiewał Roy Orbison, a teraz ty masz spróbować. Po sesjach w Los Angeles producenci zabrali ścieżki do Anglii i w prywatnym studiu George'a dograli pozostałe instrumenty. Lynn zajął się basem i klawiszami, za perkusją siadł Jim Keltner, na okładce nazwany Buster Sideberry, co było połączeniem słów Wilbury i Sideman, czyli muzyk sesyjny. Dodatkowo zespół wsparli Jim Horn na saksofonie i Ray Cooper na instrumentach perkusyjnych. Ostatecznie album ukazał się 18 października 1988 roku, po tym jak udało się dojść do porozumienia między macierzystymi wytwórniami wszystkich artystów. Specjalnie w tym celu powołano Wilbury Records jako record label w ramach większego tworu, jakim była wytwórnia płytowa, czyli Record Company Warner Brothers, która zajęła się jego dystrybucją. Wprawdzie płyta mogła się ukazać pod znakiem wytwórni Harrisona Dark Horse, ale żeby utrzymać ducha jedności, zdecydowano się na zupełnie nowy twór, specjalnie dedykowany do całego projektu. Muzycznie album zanurzał się w tradycji, aczkolwiek miał jak najbardziej współczesne brzmienie. Stanowił świetny przykład tego, co określa się mianem roots rock, chociaż opisując zawartą na nim muzykę, można było sięgnąć też po etykietki takie jak folk rock, country rock czy rockabilly. Harrison z premedytacją stał na straży czystego rocka w opozycji do nowych trendów na muzycznym rynku jak hip-hop, muzyka house czy zdominowany przez syntezatory pop. Krążek spotkał się ze świetnym przyjęciem zarówno ze strony krytyków, jak i publiczności, w czym z pewnością pomogły teledyski do Handle with Care i End of the Line. Ale oczywiście główna zasługa leży po stronie wyśmienitych piosenek. No właśnie, piosenek. Od razu zastrzegam, na płytach Wilburys nie znajdziemy rozbudowanych partii instrumentalnych czy zapierających dech w piersiach solówek. Nie taki był zamysł. Zresztą, umówmy się, mamy tu spotkanie genialnych songwriterów, nie gitarowych wymiataczy. Nie zmienia to faktu, że jak dla mnie ten album jest mistrzostwem świata, zarówno pod względem jakości kompozycji, jak i pozytywnych wibracji, które z niego biją. Otwiera go radosny, wydany na pierwszym singlu Handle with Care, śpiewany przez Harrisona z tak zwanym bridge'em, czyli mostkiem czy łącznikiem w wykonaniu Orbisona. Chociaż mnie zawsze najbardziej cieszy coś, co nazywam chórkiem żuli, czyli moment, w którym wchodzą Dylan z Pettym. To jest naprawdę świetne. Zaraz po nim mamy Dirty World, w którym nogi aż rwą się do tańca, a do będącego w świetnej formie Dylana, oczywiście to jest kwestia gustu, wiem, że niektórych jego wokal doprowadza do szału, dołącza w końcówce cały zespół, żartobliwie wymieniając, co takiego kocha w bohaterce piosenki jej facet. Była to przypadkowa lista stworzona z różnych haseł, znalezionych w kolorowych magazynach, którą przypięli pod mikrofonem i śpiewali po kolei po jednej pozycji z listy. Osobiście uwielbiam, jak Petty rzuca Big Refrigerator, czyli wielką lodówkę. Co ciekawe, pojawia się tu też fraza Trembling Wilbury, na wspomnienie pierwszej propozycji nazwy zespołu, którą śpiewa Orbison i która za każdym razem w jego wykonaniu doprowadzała pozostałych do śmiechu, przez co mieli problem ze skończeniem tego chórku. W śpiewanym przez Lyna, jeszcze szybszym Rattled, utrzymanym w stylu rockabilly, słyszymy to słynne rrr Orbisona, które znać możecie z Pretty Woman. Trudno się nie uśmiechnąć. Ale jeszcze lepszą ciekawostką jest fakt, że obecny już na tym etapie perkusista Jim Keltner w tym numerze zagrał na półkach i zawartości lodówki, uzyskując ciekawy efekt, który później wykorzystano w nagraniu. A jeszcze radośniej i na luzie robi się w śpiewanym przez Petty'ego, a utrzymanym w latynoskich klimatach Last Night o niezbyt miłej przygodzie w barze. Roy Orbison prowadzi w zasadzie tylko jedną piosenkę, Not Alone Anymore, ale za to jak on to robi, zwłaszcza w końcówce. No nie da się ukryć, że wokalnie zostawiał całą resztę daleko w tyle. Spokojniej robi się w śpiewanym przez Dylana Congratulations, z gorzkim tekstem, w którym śpiewający gratuluje dawnej miłości, że złamała mu serce. A potem znowu robi się skocznie za sprawą Harrisona i pogodnego Heading for the Light oraz brzmiącej najbardziej nowocześnie, a jednocześnie zmiennej nastrojowo Margarity. Dylan dochodzi do głosu jako główny wokalista jeszcze raz, w najmroczniejszym i najdłuższym numerze na płycie Twitter and the Monkey Man, klimatycznej opowieści kryminalno-romantycznej, będącej w pewnym stopniu ukłonem w stronę Bruce'a Springsteena, albo jak chcą niektórzy, parodią jego opowieści z ulic Jersey. Ponieważ Bob spieszył się, do piosenki podchodził tylko 2 razy.
Pierwszy potraktował jak rozgrzewkę, a potem za drugim zaśpiewał całość. I to wystarczyło. Album kończy znowu pogodny, optymistyczny kawałek End of the Line, afirmujący prostą radość z życia i pogodzenie się z losem. Ze zwrotkami śpiewanymi przez Pettiego i refrenami wykonywanymi przez pozostałych Wilburych, poza Dylanem, stanowił idealne zamknięcie krążka, a jego komercyjny potencjał doceniono, wydając go dodatkowo na singlu. Gdyby komuś było mało, to reedycje kompaktowe zawierają jeszcze dwa przyjemne bonusy. Maxine, śpiewane przez Harrisona, oraz dylanowskie Like a Ship. W obu udziela się Danny Harrison, syn George'a, występujący pod pseudonimem Ayrton Wilbury. Generalnie na całej płycie słychać, że nagrywając ją, panowie świetnie się bawili. I najwyraźniej tak samo bawili się słuchacze, bo album dotarł m.in. do 3. miejsca listy Billboardu i w ciągu pierwszych 6 miesięcy w samych Stanach sprzedał się w liczbie 2 milionów, by ostatecznie okryć się platyną aż 3-krotnie. Oba single radziły sobie słabiej, ale wystarczająco, by podtrzymać zainteresowanie płytą i dołożyć się do jej fenomenalnego sukcesu. Płyta była też nominowana w 1990 roku do albumu roku, ostatecznie zgarniając Grammy za najlepsze rockowe wykonanie przez duet czy grupę z wokalem. Sukcesem Traveling Wilburys był nie tylko rewelacyjny debiut. Wspólna praca w doborowym towarzystwie i mega kreatywna atmosfera zaowocowały całym wysypem świetnych płyt, które przywróciły blask przygasłym gwiazdom Dylana i Pettiego, mających za sobą niezbyt udane albumy, oraz nieco zapomnianego Orbisona. Wkrótce po premierze światło dzienne ujrzały przebojowe Mystery Girl Roya Orbisona w styczniu 1989 i pierwsza solowa płyta Toma Pettiego Full Moon Fever w kwietniu 1989, obie wyprodukowane przez Jeffa Lynna. Po piętach deptała im wydana we wrześniu 1989 znakomita płyta Oh Mercy Boba Dylana, w której wprawdzie Lynn palców nie maczał, ale z pewnością Wielki Bob dostał podczas pracy z Traveling Wilburys zastrzyki energii i inspiracji, które pozwoliły mu stworzyć kolejne arcydzieło. Niestety, radość z komercyjnego sukcesu w obozie Wilburys została szybko przygaszona tragiczną wiadomością o śmierci Roya Orbisona, który zmarł 6 grudnia 1988, niecałe 2 miesiące po premierze Volume 1. Przyczyną zgonu zaledwie 52-letniego artysty był atak serca. W związku z tym jego solowa płyta Mystery Girl została wydana już pośmiertnie, zaś na nakręconym, również po tym smutnym fakcie teledysku do End of the Line, na ujęciach widać ramkę z czarno-białym zdjęciem Roya oraz bujające się krzesło z jego gitarą, pojawiające się w momentach, gdy dochodzi nas śpiew artysty. Największym orędownikiem Wilburys był oczywiście Harrison i on też cierpliwie czekał, aż reszta muzyków znajdzie czas w swoich kalendarzach, by znowu się zebrać. Udało się w marcu 1990, przy czym sesje znowu odbywały się w pewnym pośpiechu ze względu na solowe plany Dylana. Aby zwolnić go możliwie najszybciej, Harrison poprosił, by nagrał główne wokale do wszystkich piosenek, tak aby móc potem, na etapie miksu, na spokojnie zdecydować, w których utworach faktycznie zostawić partię Boba jako wiodące. Jak się potem okazało, George nie był zbyt chętny, może przez grzeczność, by z tych partii rezygnować, z czego wynika dominacja wokalna Dylana na drugiej płycie. Płycie zatytułowanej notabene The Traveling Wilburys Volume 3, co było oczywiście kolejnym dowcipem i miało wywołać u słuchaczy chwilową dezorientację i przekonanie, że najwyraźniej przegapili wydanie części drugiej. Żarty trzymały się ich tradycyjnie również na okładce, gdzie znowu widniały humorystyczne notatki, tym razem autorstwa innego Pythona, Erika Idla, a sami muzycy przyjęli nowe pseudonimy. Harrison był teraz Spike'em, Lynn Claytonem, Petty Muddym, a Dylan Boo Wilburym. Oddając śpiewanie głównie Dylanowi i Pettiemu, Harrison przejął więcej obowiązków producenta i zagrał więcej partii gitary solowej niż na debiucie. Z efektu końcowego, wydanego 29 października 1990, sami muzycy byli ponownie bardzo zadowoleni, dedykując album Leftiemu Wilbury, czyli Orbisonowi. Płyta nie spotkała się jednak już z tak entuzjastycznym przyjęciem co debiut, aczkolwiek dotarła do 11 miejsca w Stanach, okrywając się platyną za 1 milion sprzedanych egzemplarzy, co raczej trudno nazwać porażką. Być może wraz ze zmieniającymi się trendami spadło zainteresowanie tym, co zespół miał do zaprezentowania. A może minęła już pierwsza gorączka i euforia związana z sensacyjnym powstaniem supergrupy. W recenzjach można spotkać się z powszechną opinią, że płyta jest dużo słabsza od poprzedniczki. Ale ja się osobiście z tym nie zgadzam. Uważam, że dostaliśmy drugi album ze świetnymi piosenkami, bardzo równy i znowu bardzo pozytywny.
Może nie jest aż tak przebojowy co jedynka, ale bez przesady trudno muzykom tutaj coś zarzucić i nie mają się co wstydzić. Płyta zaczyna się od mocnego rockowego uderzenia z fajnie podkręcającymi całość pauzami, humorystycznym tekstem i jak zawsze trafionymi w dziesiątkę wokalami. Nic dziwnego, że był to pierwszy singiel z nowego krążka. Co więcej, mamy w niej również gitarowe popisy w wykonaniu Kena Wilbury, pod którym to pseudonimem kryje się sam Gary Moore. Przebojowością niewiele ustępują mu Inside Out, drugi singiel z płyty, oraz The Devil's Been Busy ze świetnymi bridge'ami. Śpiewane przez Dylana Seven Deadly Sins z wokalami w tle w stylu doo-wop i rytmem przypominającym walczyka trochę może odstaje od reszty, ale miło się tego słucha. O ile oczywiście lubimy wokal Boba i wybaczamy mu i granie z tonacją. Jak dla mnie Dylan lepiej wypada w If You Belong To Me oraz bujającym Where Were You Last Night. Między nimi błyszczy Poorhouse z chwytliwym motywem gitarowym granym slidem przez Harrisona. Bardzo fajnie wypada rytmiczne, z lekka bluesowe Cool Dry Place z wyluzowanym Pettym na wokalu i dęciakami w tle. Z kolei New Blue Moon aranżacją bardzo przypomina przeboje z przełomu lat 50. i 60., zupełnie jakby był napisany z myślą o Royu Orbisonie. No, szkoda, że nie było dane mu zaśpiewać w tym numerze. Spokojniej i nieco poważniej robi się w balladzie You Took My Breath Away, śpiewanej przez Pettiego, choć można sobie wyobrazić, że tutaj też idealnie pasowałby wokal Orbisona. I w związku z tym kawałkiem na układce znalazły się podziękowania dla Carrie Fisher, słynnej księżniczki Lei z Gwiezdnych Wojen. Dlaczego? Jak tłumaczy Carrie, dałam George'owi Harrisonowi ten wers You took my breath away and now I want it back. A on wykorzystał go w tej piosence. Pochodzi z wiersza, który napisałam, gdy byłam jeszcze nastolatką. Płytę zamyka energiczny Wilbury Twist, śpiewany przez cały gang i zgodnie z nazwą przewidziany oczywiście do tańczenia. Zwłaszcza, że tekst zawiera precyzyjne wskazówki, jak należy go tańczyć. Oczywiście podane z przymrużeniem oka. Gdyby ktoś miał problemy ze zrozumieniem, singiel zawierał dodatkowo wskazówki, jak należy go tańczyć. Sposób wykonania można było też podpatrzeć w teledysku, w którym udział wzięło spore grono celebrytów. Warto dodać, że zanim doszło do publikacji płyty, Traveling Wilburys nagrali i wydali jeszcze w czerwcu 1990 niezależny singiel z utworem Nobody's Child w odpowiedzi na prośbę Olivii Harrison, żony George'a, o charytatywne wsparcie zbiórki pieniędzy na rzecz dzieci z rumuńskich sierocińców, zostawionych bez odpowiedniej opieki po upadku komunizmu. Utwór, będący coverem piosenki Hanka Snowa, został ponoć nagrany ledwo 2 dni po telefonie od Olivii. Co ciekawe, ten sam numer lata wcześniej, bo w 1961 roku, nagrał Tony Sheridan z towarzyszeniem The Beatles jako zespołu akompaniującego, chociaż wtedy w sesji brali udział tylko Pete Best i Paul McCartney. Chociaż w rozmowach 4 Wilburys pojawiał się wątek wspólnej trasy koncertowej, nigdy nie skrystalizowały się jakieś konkretniejsze plany. Jak wspominał Tom Petty, chyba nikt nie traktował tego pomysłu tak do końca poważnie. Trasa oznaczałaby dużo większe zaangażowanie i odpowiedzialność, a to nie leży w charakterze tego zespołu. Wszystko zrobiłoby się dużo bardziej formalne i to byłoby już w złym duchu. Podobnie nie doszło więcej do kolejnej kooperacji w studiu. Ponoć Dylan, Petty i Lynn byli na nią otwarci, ale sam Harrison wahał się, a skoro był to jego projekt, inicjatywa musiała należeć również do niego. Szkoda, ale George miał najwyraźniej inne plany. Zresztą płyty z Wilburys były tak naprawdę ostatnimi albumami, jakie wydał za życia. Jego ostatnia płyta solowa, Brainwashed, ukazała się dopiero w roku 2002, rok po jego śmierci i 15 lat po Cloud9. Wraz z jego odejściem wszelkie spekulacje na temat ewentualnego kolejnego rozdziału w historii Traveling Wilburys zostały ucięte. A gdyby ktoś jeszcze miał nadzieję, no to złudzeń musiała pozbawić go śmierć Toma Pettiego w 2017. The Traveling Wilburys nie bez powodów byli określani jako supergrupa, ale też wielokrotnie podkreślano, że była to w zasadzie antyteza supergrupy, bo jakimś cudem członkom zespołu udało się zapomnieć o swoim ego i utrzymać przyjazną atmosferę nie tylko w studiu, ale i we wzajemnych relacjach poza studiem. Niewątpliwy urok tego zespołu, czy może projektu muzycznego, polega na tym, że do całej sprawy podeszli na luzie, z dużym dystansem do siebie, z poczuciem humoru, bez presji ze strony wytwórni, za to z bardzo optymistycznym przekazem. Jak podsumował Tom Petty? Sądzę, że ludziom najtrudniej będzie zrozumieć, jak dobrymi byliśmy przyjaciółmi. To naprawdę miało bardzo niewiele wspólnego z połączeniem bandy sławnych ludzi. To była banda przyjaciół, którzy przy okazji byli bardzo dobrzy w tworzeniu muzyki. I dodawał jeszcze: chcieliśmy zrobić coś dobrego w świecie, który zdawał się stawać coraz brzydszy i coraz bardziej podły.
I jestem dumny, że byłem częścią tego, bo uważam, że wpuściliśmy do tego świata trochę słońca. Ja się z jego słowami w 100% zgadzam. I za każdym razem, gdy odpalam ich płytę, Micha mi się cieszy, a słońce zaczyna świecić. Choćby tylko wewnętrznie. To naprawdę są dźwięki, które poprawiają samopoczucie i wyzwalają dobrą energię. I takich właśnie wibracji życzę Wam przy słuchaniu ich piosenek, a najlepiej to w ogóle przy słuchaniu muzyki, którą kochacie. A ponieważ dużo lepiej od mojego gadania jest posłuchać Handle with Care czy End of the Line, to dziękuję Wam serdecznie za Wasz czas i uwagę. Zachęcam do oglądania innych epizodów na kanale Muzyczny Subiektyw. A jeśli Wam się podobało, to oczywiście do subskrybowania kanału, lajkowania, udostępniania, komentowania. Zapraszam też na fanpage Muzycznego Subiektywu, a jeśli ktoś chce wesprzeć rozwój kanału, będzie mi bardzo miło, można to zrobić na stronie supi.pl od Patronite. Link znajdziecie w opisie odcinka i opisie kanału. Serdecznie dziękuję za wszelkie okazywane wsparcie i do zobaczenia niebawem.